Cześć, jestem Ania i dzisiaj opowiem Wam o miejscowniku. Miejscownik to miejsce, to lokalizacja, dlatego zawsze miejscownik występuje z przyimkiem, czyli z tym małym wyrazem, z o, z na, z przy, z po i z kilkoma innymi. I teraz zobaczymy, jak zapamiętać, wydawałoby się troszkę skomplikowane, alternacje, czyli transformacje wyrazów. Zacznijmy od początku. Na początku jest bardzo dobra wiadomość. On, ono, nie ona jak zwykle piszemy, i ona mają dla kilku liter, kilku spółgłosek taką samą końcówkę. I kiedy myślimy o tych wszystkich literach, to sobie myślimy, o Boże, muszę tyle zapamiętać. Ja pokażę Wam, jak zrobić to łatwo. Jeśli zapamiętacie te trzy wyrazy, bo, wspomina, Zofię, Zofię, nie Zofię jedną, tylko kilka Zofii, zapamiętacie już, że kiedy wyraz kończy się na jedną z tych spółgłosek, B, W, S, P, M, N, Z i F, to będzie miał końcówkę IE, a więc taką jak w tym wyrazie. Sprawdźmy. Na przykład chodzi o lokalizację albo coś, o czym myślę, marzę, czyli jest zlokalizowane w mojej głowie. Klub. Klub kończy się na literę B, a w miejscowniku dostaje dodatkowo IE. Na przykład jestem w klub IE. Jestem w klubie. Teraz coś, co kończy się na literę W. Może być rodzaju męskiego, żeńskiego, nijakiego, a więc on, ono albo ona. I teraz na W kończy się kawa. Litera A nas nie interesuje tutaj, a więc marzę, myślę o KW. A nas nie interesuje i dodaję IE. Nie ma żadnych transformacji. O kawie. Kolejna litera S, na przykład atlas, atlas. Szukam czegoś w atlasie, w atlasie. Kolejna litera P, mapa. Teraz szukam czegoś na mapie, na mapie. Potem M, mama. Mówię o mojej mamie. N, na przykład okno. Jestem w oknie. Z, obraz. Na obrazie jest coś. F, szafa. W szafie mam ubrania. Nie było tutaj żadnego problemu, ponieważ nie muszę myśleć, czy to on, ono, czy ona i nie muszę nic zmieniać. Dodaję ekstra IE. Natomiast jeżeli coś jest rodzaju męskiego, nijakiego albo żeńskiego i ostatnia spółgłoska to T, będzie mała transformacja. Na przykład toaleta, on jest, zobaczmy, w, to, ale. Litera T transformuje do C, w toale, C i dodaje końcówkę IE. W toalecie. On już jest długo w toalecie. Co on tam robi? Kolejna litera to litera D. Na przykład samochód, samochód. Myślę o DZ i E. O samochodzie, o samochodzie. Przejdźmy do kolejnej grupy. Jeżeli znowu któryś z rzeczowników kończy się na literę R albo E, będzie transformacja. Rower, jadę na rowerze. On siedzi na rowerze. Na rowerze. Teraz weźmy coś z innego rodzaju, nie męskiego i kończącego się na eł, szkoła. Mówię, że kończy się na eł, chociaż tam jest litera A, bo zawsze interesuje nas konsonant. A więc szkoła, jestem w nie mówię eł, szkole. Jestem w szkole. I teraz nasze drogi troszkę się zmieniają. On i ono, jeśli wcześniej nie było litery, na którą się kończy, to dajemy tym rzeczownikom literę U. Na przykład hotel, mieszkam w hotelu. Korytarz, on jest na korytarzu. Hotel, w hotelu.
Zobaczcie, zawsze mamy tutaj przyimek. W, na, o, przy, po. Hotel w hotelu. Jeżeli tam będzie literka z kreską, miękki konsonant, na przykład koń, koń, to nigdy nie możemy dodać tylko u. Musimy zrobić mini transformację. W koniu to chyba słaby przykład. Może lepiej on siedzi na, ko. Nasza transformacja kreska transformuje do i, bo musi być miękko, koni i dodajemy u. On siedzi na koniu. On siedzi na koniu. Jeśli chodzi o ona, o rodzaj żeński, mamy tutaj minimalne transformacje, ale takie, które wy znacie. Na przykład Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, w Polsce. Coś na literę H, na przykład mucha, bzz, mucha. Mówimy o muszę. Bardzo dziwna forma, ale regularna. Jeżeli mamy na końcu G, na przykład anatomicznie noga, coś mam na nodze. No, G transformuje do dzy, nodz i dodaję końcówkę E, na nodze. Kolejna grupa, którą nie tak trudno zapamiętać, to dalej rodzaj żeński i zobaczmy, o, tyle końcówek. Nie jest tak źle, bo mamy tutaj dwuznaki, dzy, szy, ży, realizowane przez Z z kropką, czy i ekstra do zapamiętania C. Po tych literach będzie Y, żadnych transformacji. Na przykład praca, ja teraz jestem w pracy. Na przykład władza, jeżeli ktoś ma energię, siłę, możliwości kierować państwem, król ma władzę, mówimy o władz i Y, o władzy. Tak samo będzie działało z innymi literami. Na przykład ży to jest twarz, on ma coś na twarzy, na twarzy. Przejdźmy teraz do grupy, gdzie mamy miękkie spółgłoski plus ekstra L i J. L i J zapamiętujemy tak jak tutaj C, plus wszystkie z kreseczkami. To nie jest takie skomplikowane. Na przykład baśń, baśń. Baśń jest rodzaju żeńskiego. Ta baśń to jest historia dla dzieci. Na przykład baśnie braci Grimmów. Mówimy o Zobaczcie, ni jest normalnie, ale nie może być tego ni z kreseczką. Musi transformować do i. O baśni, o baśni. Mówimy o baśni. Tutaj będzie nam to zawsze działało tak samo. Na przykład to jest ręka i anatomicznie w środku ręki mam kość z kreską, takie ci, kość. Mówimy o kości, o kości, o kości. I teraz trochę na pocieszenie po tych wszystkich różnych transformacjach jest taka informacja. Przymiotnik dla rodzaju męskiego i nijakiego, on i ono, ma jedną z dwóch końcówek. Albo ym, na przykład myślę o pięknym mężczyźnie, albo im po literach K, G, albo wtedy, kiedy sam przymiotnik kończy się na i, tak jak tani, i wtedy dajemy nie y, tylko i. Im. Marzę o szybkim samochodzie, o pięknym, szybkim samochodzie. Kiedy poszukamy analogii w przykładzie dla rodzaju żeńskiego, sytuacja może się troszeczkę skomplikować, ale tylko semantycznie, bo gramatycznie wszystko jest łatwe. Marzę o pięknej, litera K wymaga i, szybkiej, wiem o czym myślicie, nagrodzie za zrozumienie miejscownika. Myślę, że tak mogłoby być. I teraz już absolutna rewelacja, pocieszenie.
w liczbie mnogiej, plural, bo to wszystko była liczba pojedyncza, singular, w liczbie mnogiej zapamiętujemy bardzo fajne końcówki. Jest ich, ach. Te końcówki to właściwie cały miejscownik liczby mnogiej. Zobaczmy. Marzę o fantastycznych, fantastycznych, długich, litera G ma I, tak jak K, długich wakacjach. Marzę o fantastycznych, długich wakacjach. Ta informacja jest rewelacyjna, dlatego że w plural nie myślę on, ono, ona, męskoosobowy, niemęskoosobowy. Wszystkie rzeczowniki mają końcówkę ach. Mam nadzieję, że teraz miejscownik nie jest taki straszny. Dziękuję. Pa! Cześć Łukasz. Cześć Aniu. Mam dzisiaj kilka pytań do Ciebie związanych z lokalizacją. Moje pierwsze pytanie jest takie. Gdzie mieszkasz, Łukasz? Mieszkam w Warszawie. A dokładnie? Dokładnie w Warszawie, na Bemowie. Okej. A gdzie się urodziłeś? Urodziłem się też w Warszawie. A dokładnie? W szpitalu na Woli w Warszawie. Chyba dobrze, że w szpitalu. Dobrze, choć można też urodzić się w bardziej naturalnych warunkach. Na przykład? Na przykład słyszałem, że dobrze jest też rodzić w jeziorze albo w wodzie. W jeziorze, w wodzie. W jeziorze, w Dlaczego? wodzie, tak. Bo jest to zgodne z naturą. Aha, rozumiem. Dobrze. A jeżeli mówimy o lokalizacji, może już nie o rodzeniu, to mam pytanie. Powiedz, gdzie teraz jesteś? Teraz jestem na uniwersytecie w auli wykładowej. A na czym siedzisz? Siedzę na krześle. A przy czym siedzisz? Siedzę przy tablicy. Bardzo dobrze. A gdzie jest tablica? Tablica jest przy ścianie. Świetnie. A powiedz, Łukasz, o czym marzysz? Marzę o dzieciach. Chciałbyś być tatą? Tak, chciałam być tatą. Wszystkie nasze studentki, które chciałyby być mamami, pamiętajcie, Łukasz marzy o dzieciach, bo chciałby być tatą. Łukaszu, czy możesz powiedzieć o subskrypcji? Tak, słuchajcie, chciałbym, żebyście subskrybowali nasz kanał. O filmikach? Nie, kanał z filmikami o języku polskim. Zapraszamy. Pa! Pa!